Witajcie, mówi Andrzej, Witryna Świat Ducha. Dzisiaj chciałem powiedzieć o takim temacie dotyczącym osób, którzy są związani jakoś z duchowością, zainteresowani duchowością. Nazywam ich osobami mającymi ducha. W przeciwieństwie do tego są też ludzie, którzy owego ducha nie mają, a mają tylko duszę. Duszę mają wszyscy, ale ducha już nie wszyscy. I zacznę tak moją opowieść od takiego, może więcej niż przypuszczenia, raczej przekonania graniczącego z pewnością, że Jezus wiedział o tym, że są ludzie bez ducha i raczej do nich nie odwoływał się w swoich naukach, nie zbierał tych uczniów, tych ludzi jako uczniów. Jezus postępował jak prawdziwy guru, który szuka sobie uczniów. Zresztą taki, można powiedzieć, nowoczesny guru, czyli Grigorij Gurdjijew, na początku XX wieku też jeździł po Rosji i szukał uczniów. A dlaczego? Bo szukał tych, którzy mieli ducha. Jak zatem Jezus tą sprawę widział? Jezus w swoich przemówieniach, w swoich naukach mówił kilka razy i jest to zapisane. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Co oznacza, że wobec jego nauk wiele ludzi w ogóle nie było jakby zdatnych. Nie byli ci ludzie, którzy by potrzebowali tych nauk, którzy by zrozumieli je. I można powiedzieć, żeby ich nie obrażać, żeby nie wszczynać jakiegoś zamętu, to Jezus mówił, wy, którzy macie ducha, to zrozumiecie i słuchajcie. Także to ileś razy jest powtórzone. Jest też wypowiedź Jezusa, kiedy jego matka i bracia, czy tam krewni przyszli do niego i zostali na dworze i ktoś przyszedł do wnętrza domu, gdzie Jezus był i mówi, że tam stoi jego matka. Jezus mówi, a kim jest moja matka? Moja matka jest tutaj. Ci ludzie, ci moi uczniowie są tymi, z którymi chcę spędzać czas. Tak? Trochę mi się przypomina kawał z filmu Miś na początku, kiedy tam było podsumowania. Ale moja matka siedzi z tyłu. Nie wiem, pewnie dooglądaliście. No dobrze, tutaj się, proszę was, czuję niekomfortowo mówiąc o tym temacie. Daniel Makler kilka filmów o tym nakręcił. Jest to taki troszkę nie mainstreamowy psychoterapeuta z Nowego Jorku. Myślę, że podłączę tam link w opisie i też będzie dokładnie mówił to samo. Tylko może nie będzie ujmował tego, że ktoś ma ducha, a ktoś nie ma ducha, natomiast będzie to mówił w formie opisu, że Jezus jednak odwoływał się do tych ludzi, u których była refleksja. Osoby mające ducha mają refleksję, a osoby nie mające ducha refleksji nie mają i działają
tak sztampowo, tak jak zostali nauczeni. Po to są zresztą szkoły, bo są dla tych właśnie, którzy nie są w stanie mieć własnych refleksji. W dużej części, tak? Są pewne, powiedzmy sobie, takie próby, żeby stworzyć pewne szkoły, w których dzieci będą uczone samodzielnego myślenia, samodzielności bardziej i tak dalej, ale nie jest to wielki ruch. Dlaczego? Dlatego, że nie ma aż tylu tych takich dzieci. Owszem są, ja nawet sam kiedyś miałem chyba z 1,5 roku możliwość pracować w takiej szkole i bardzo to dobrze wspominam. I naprawdę ludzie byli młodzi, którzy wiedzieli, o co chodzi i mieli refleksję, rozważni byli. No, ale tak jak mówię, to nie było jakby typowe. No i większe jeszcze pytanie. Czy ma być religia dla uczniów Jezusa tylko dla tych kilkunastu, kilkudziesięciu, którzy rzeczywiście wiernie szli za nim i którzy byli jego uczniami, czy też dla wszystkich ludzi? Można powiedzieć, odpowiedź religii, na przykład katolickiej, jest prosta. Katolicki znaczy powszechny, czyli dla wszystkich. Jezus wszystkich zbawił, więc wszyscy mają prawo i obowiązek wręcz, żeby tam być, żeby chodzić na spotkania, na msze i tak dalej, wszystko wierzyć w to, wierzyć w tamto. Powiem wam, że ja jestem w pewien sposób powątpiewam w to. Na pewno wiem, że ludzie nie mający ducha, a mający duszę mają potrzebę systematyzacji swojego życia, bo sami sobie tego nie potrafią dać, nie potrafią wymyśleć sobie swojego życia. Niekiedy ci ludzie nazywani są biorobotami wręcz, tak? I zobaczcie, msza katolicka, czy też jakieś inne nabożeństwa mają konkretny, wyznaczony scenariusz, można by powiedzieć, tak? Jest liturgia, to tam się to nazywa liturgią. I idą ludzie i to odprawia się. Krok po kroku, wszystko i później jest zakończenie i wszyscy idą do domów z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. I to jest im potrzebne. Ja tego nie mówię, że nie. Ja sam widziałem przecież to, jak wielu ludzi z mojej rodziny tego potrzebuje, jak wielu ludzi czuje się zaspokojonych w swoich potrzebach, jak wielu czuje, że to ich jakoś napełnia, zaspokaja. No tak są skonstruowani, fajnie. Natomiast zaraz za chwileczkę powiem, że ludzie, którzy mają ducha, mają inne odczucia i mają też większe potencjały niż takie. Bycie, powiedzmy sobie, w jakimś usystematyzowanym przekazie. I nauka Jezusa nie była religijna. Być może, że się osunęła do religijności, być może, że została przez pewne siły, pewnych ludzi, na przykład Pawła z Tarsu, przekształcona w religię, nauka Jezusa. Być może, że Jezus nie chciał wychodzić poza sposób taki, jak ponoć się nauczył
na wschodzie, gdzie był ponoć i gdzie spotykał guru z tradycji hinduskich. Być może, że Jezus nie chciał wychodzić poza te tradycje, nie chciał być założycielem kolejnej religii. Być może nie chciał. Niewiele wskazuje na to, że chciał, tak? No dobrze. Także religia w moim przekonaniu jest dla wszystkich, ale niestety, jakby to powiedzieć, nikt nie mówi, że jest z wyłączeniem dla ludzi z duchem. I tutaj jest kłopot, ponieważ ludzie, którzy mają ducha, co zaraz pokażę, mają po prostu kłopoty w obszarach religii i no, nie jest to coś miłego dla osoby z duchem, że będzie poddana religijności, tak? Jak to wręcz w Piśmie Świętym jest napisane, duch wie jak chce. Tutaj nie ma potrzeby wręcz posiadania struktur, posiadania scenariusza, liturgii. Osoby z duchem wiedzą, czego chcą duchowo. Nie są zagubione. I tutaj, co ciekawe, też 2 słowa, że tak jak ja widziałem, większość biskupów ma ducha. Większość ma. A nie byle kogo się na biskupa wybiera. I myślę sobie, że jednym z bardzo ważnych punktów jest to, żeby biskup jednak miał ducha. Bo mówi się, że ma być przewodnikiem dla owieczek. Owieczek właśnie to są owce, to są ci ludzie, którzy ducha nie mają, mają duszę. I zachowują się tak, jak ja na witrynie Świat Ducha piszę w artykule o duchu i duszy, że ludzie bez ducha, ludzie mający duszę są podobni do dużych zwierząt, na przykład do konia, do krowy. Owszem, umieją różne więcej rzeczy, no bo to nie jest poziom zwierzęcy, tylko wyższy, acz to niekoniecznie musi taki człowiek mieć ducha. No dobrze. I teraz powiem, jakie są odczucia osób mających ducha i jaki jest potencjał tych osób, jakie są możliwości. I powiem wam, że to właśnie jest w temacie, że dosyć dużo nauk Jezusa jest właśnie dla ludzi, którzy mają ducha, ale trudno je zastosować dla ludzi mających tylko duszę. No to zacznijmy sobie. Tutaj mamy 14 punktów odczucia osób z duchem i 15 punktów potencjał osób mających ducha. Zacznijmy od odczucia. Pierwsze, bardzo ważne. Poczucie bycia niezrozumianym. Osoby mające ducha niestety bardzo często mają inny swój własny świat. Mają obszar, którego ludzie bez ducha nie umieją zrozumieć. Człowiek z duchem ma przez to też i frustrację. W wielu momentach swojego życia na przykład by chciał coś zrobić, a nie może. Wiedziałby, jak zrobić, a nie może, bo ktoś go przymusza. Przez co takie przymuszanie i niezrozumienie przez otoczenie prowadzi do złego funkcjonowania tych ludzi. Osoba z duchem, mająca ducha, niestety, w cudzysłowie, jest do czegoś innego często przeznaczona. Na przykład do innego typu pracy. Albo do tego, żeby dajmy na to,
być jakimś, tak jak w plemieniu, dajmy na to indyjskim, żeby być jakimś, dajmy na to, nie wiem, szamanem czy wodzem, to może nie, ale może i czasami wodzem plemienia, tak? Także tutaj w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym społeczeństwie, w ten sposób ukształtowanym, jak są społeczeństwa zachodnie, nie ma miejsca, funkcjonalnie nie ma miejsca dla takiego człowieka. Zwłaszcza gdy jest, że tak powiem, wypłaszczenie struktur społecznych. Wszyscy właściwie mogą robić wszystko ponoć, tak? Nie ma żadnych drabiny ponoć społecznej nie ma, co nie jest prawdą. Natomiast bardzo często niestety ludzie z duchem są zastępowani ludźmi mającymi obciążenia duchowe i właśnie wstawki, ale od duchów ciemnych, na przykład krokodyle, na przykład wejścia, wzorce ciemne. To są wszystko ludzie, no na przykład narcyzi, tak? Na przykład osoby mocno współuzależnione. To są ludzie, którzy mają wpływ ducha, ale nie swojego. I niechęć i brak rozpoznania człowieka z duchem prowadzi do możliwości rozprzestrzeniania się zła po prostu. Tutaj kolejny punkcik. Przytłoczenie przez duszę innych ludzi. To zamiast powinno być Przez duszę innych ludzi. To znaczy, ludzie mają swoje dusze i te dusze są przyzwyczajone do czegoś. Dusze bardzo lubią przyzwyczajenia, dusze lubią systematyczność, żeby się coś nie zmieniało, żeby można było oczekiwać tych samych rezultatów i tak dalej, przy zmiennych różnych rzeczach. I taki człowiek, który ma ducha, ma też w sobie pewną twórczość. I to nie jest twórczość taka, jakby to powiedzieć, rozrywkowa, tylko to jest twórczość typu, no na przykład edukacyjnego, na przykład wyjaśniającego coś, na przykład zastanawia się taki ktoś nad czym, no, na przykład optymalizuje jakieś prace. I osoby, które nie mają ducha, często rodzice mogą dziecko swoje przytłaczać, przymuszać. Nie, to ty musisz to i to robić, bo tak się robi, a ty coś innego chcesz. No i co? I dziecko może się czuć, jak to można powiedzieć, gaslighting, tak? Czyli zaprzeczenie, występuje zaprzeczenie jego czy jej wizji rzeczywistości. To jest, no, spore obciążenie. Spore po prostu obciążenie i taki ktoś może zacząć powątpiewać w siebie, w swoje pragnienia. Nie wszyscy ludzie z duchem są bardzo silni. Nie. Jest wielu ludzi mających tylko duszę, którzy są totalnie silni. Jak to jest takie powiedzenie ładnie. Silny, a głupi. Tak? Piękne powiedzenie. Dalej. Taki człowiek może być przez własną duszę przytłoczony. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek też ma duszę. I może nie uświadamiać sobie, że jeszcze ma ducha. Może nikt mu nie powiedział, może nie został nauczonym, może był błędnie nauczonym, że powinien jak wszystkie owieczki tam lecieć i to samo robić, co tamci. Jeszcze od niego tego wymagano, wręcz wymuszano to na nim. I później co? Po iluś latach sam ten człowiek może sobie wyobrazić, że oto
jego własna dusza może po prostu sobie nie wyobrażać, że inaczej można. A on, dajmy na to, zaczyna się duchowo budzić i po prostu oglądać wokoło, gdzie on jest i o co chodzi, tak? Na szczęście to obudzenie duchowe bardzo często szybciej przebiega niż w dojrzałości, raczej wcześniej. Co dalej? Poczucie obcości, alienacji. Taki człowiek może się czuć wyalienowany, niezrozumiany, odstawiony na boczny tor, jakiś może się poczuć nie warty wręcz jakiejś relacji, koleżeństwa, przyjaźni, czegoś. Różne rzeczy są. Obcość, alienacja, niedostosowanie, takie odczucia mogą być. Dalej. Takiemu człowiekowi, który ma ducha i do którego by Jezus mówił, no to brachu, tutaj ty masz uszy do słuchania, to będziesz słuchał moich nauk. A w dzisiejszych czasach może brakować bycia uczonym odpowiednio w stosunku do własnej natury, w stosunku do ducha, że trzeba mi poznać pewne zasady, pewne podstawy. No to, na przykład to, że mam ducha, tak? A ktoś inny nie ma. Tutaj dziesiątki ludzi nie mają ducha, a ja mam. Tak? No i co? Ktoś mi to powie? Czy to powiedzą mi ci ludzie bez ducha? Powie, o wiesz co, tutaj tak no pomyśleliśmy, że ci powiemy, że ty masz ducha, bo my nie mamy. No tak nikt nie powie, no ludzie. To jest fantazja jakaś. Kolejny punkcik, niewykorzystane potencjały. Osoba mająca ducha bardzo często ma potencjały większe i szersze niż osoba nie mająca ducha. Po pierwsze, ma refleksyjność. Może się zastanowić, może potrafić dawać znak zapytania na końcu swoich myśli. Ponieważ ludzie bez ducha bardzo często rzadko dają znak zapytania u siebie w swojej głowie. Nie zastanawiają się, a dlaczego tak jest. No jest tak, bo jest i tak wszyscy robią, tak wszyscy żyją, to ja też tak robię i jeszcze tutaj będę robić to i później jeszcze to i życie jest super, jeszcze tam pojedziemy. Nie zastanawia się osoba bez ducha. A ten z duchem ma przyczynę zastanowienia się. Bardzo często jest to cierpienie. I niewykorzystane potencjały takiej osoby, która ma ducha, no też wołają u niego czy u niej. Kolejna rzecz, niepotrzebne powiększanie karmy rodzinnej. Niepotrzebne branie na siebie czyjejś karmy. Tutaj w rodzinach bardzo często jest tak, że to jest jak w bajeczce o tym, że w kurniku wychowano orła. Tak, że widzi orzeł, że tam gdzieś tam na niebie właśnie inny orzeł lata, a tutaj ten mały z kurami chodzi, jest przekonany, że jest kurą. I tutaj jest niestety taka rzecz, że taka osoba mająca ducha, wychowana w rodzinie, gdzie nie ma właśnie ludzi z duchem, będzie brała niestety od tych ludzi karmę. Będzie podporządkowywała się albo będzie zmuszona do podporządkowywania się karmie rodzinnej. Będzie miała pranie mózgu, jej dusza będzie przekonywana o słuszności tych rodzinnych sposobów na życie, które dla człowieka z duchem po prostu są śmieszne i niepotrzebne i błędne i niefunkcjonujące. Także tutaj jest też kiepska rzecz. No i co? Ciemni się cieszą,
I wiążą takie istoty właśnie z tego powodu, na te sposoby, kiedy człowiek z duchem nie jest w stanie funkcjonować na swoich wibracjach, w swoim naturalnym stanie, no to ciemni tutaj mają na tym świecie labę, balangę, że to po prostu jest hula bula, prawda? Przychodzi ciemny, wstawia sobie krokodyla tam do jakiegoś narcyza i zarządza tutaj tymi ludźmi bez ducha. Nie, a ten człowiek, który rzeczywiście mógłby społeczności jakoś pomóc, który ma ducha, no sorry, to nie ma okazji, nie ma możliwości. I wiążą takie istoty. Też to jest tak, że taka osoba z duchem, jeżeli nie realizuje swojego potencjału, to czuje się uwiązana. Czuje się związana, czuje się zablokowana, zabarykodowana w swoim życiu. A w duszy swojej może czuć lojalność wobec swojej rodziny, swoich rodzeństwa, rodziców, dziadków. Zamiast tak jak Jezus odejść sobie na pustynię i działać z pozycji medytacyjnej, z pozycji ducha, to taka osoba bardzo często nawet nie wie, że ma ducha, że potrzebuje się uniezależnić, że potrzebuje i wręcz po prostu nawet tutejsze środowisko jest bardzo ciężko, że tak powiem, przystosowane do tego, że pojawia się ktoś taki. Kolejny punkcik. Kłopoty w związkach, niepoprawne wchodzenie w małżeństwo. To znaczy, osoba mająca ducha może szukać w drugiej osobie, no właśnie, może nie szukać czegoś, co powinna tam znaleźć. Jeżeli ma ducha, to powinna mieć partnera czy partnerkę z duchem, żeby się zrozumieć z tą osobą drugą, żeby mieć wspólnotę małżeńską, żeby mieć wspólnotę świadomości, że jesteśmy razem tego samego świadomi, tak? Natomiast jeżeli to wychodzi na to, że ktoś z duchem ma partnera czy partnerkę bez ducha, no to od razu profanacja jest. Od razu się ciemni cieszą, od razu jest niewykorzystane potencjały, które są podważane. Podważana jest ich realność. Ludzie mający ducha, którzy nie realizują swoich potencjałów, od razu mają od innych ludzi podważanie. Czyli gaslighting. No co ty, jak ty się w ogóle, jak ty rozumiesz to przecież to coś, to ludzie zwykle tego tak nie robią, jak ty, coś sobie wymyśliłeś, jakieś fantazje, dziwny jesteś i tak dalej, tak? Na szczęście są ludzie z duchem i można spotkać i można się, że tak powiem, odnaleźć. Natomiast trzeba o tym wiedzieć raczej. Bo tak, jakby tu powiedzieć, z biegu, bez świadomości, no to można się, że tak powiem, przejechać. Można się mocno przejechać i są ludzie na przykład że nie mają ducha, a są zainteresowani psychotroniką, radiestezją,
czy też są zainteresowani jakimiś terapiami naturalnymi, czy akupunkturą, medycyną chińską, zdrowym żywieniem, a nie mają ducha. Mogą nawet być zainteresowani ezoteryką, a nie mieć ducha. Mogą. Także, no sorry, łatwo nie jest. Co dalej? Tutaj jest kłopot taki, że jest zamieszanie w tych naukach o duchowości. Że nie mamy tutaj jasnego i jawnego nauczania o tym, kto ma ducha, z czym to się wiąże, że taki człowiek mający ducha ma swoje potrzeby i potrzeby te powinny być zaspokojone. I jeżeli tego nie wiadomo, taki człowiek może spychać te swoje potrzeby na boczny tor, gdzieś tam upychać w jakiejś szafie i będzie się czuł, tak jak powyżej mówiłem, bardzo sfrustrowany w swoim życiu. Niespełniony. Bardzo niespełniony. No i jedno z najgorszych, że tak powiem, przestępstw, wymuszanie podporządkowania się nieprawidłowym naukom. No i tutaj jakby religie chyba i środowiska rodzinne wiodą prym, ponieważ zarówno w religiach, jak i w rodzinach nic nie jest powiedziane, że ktoś może mieć ducha i co to znaczy i że powinien być wierny sobie, swojej naturze. Nie. To jest raczej podporządkowanie się tradycji, podporządkowanie się systemowi, podporządkowanie się wymogom rodzinnym, wymogom religijnym, jakimś tam organizacyjnym, coś tam. Także no jest wiele cierpienia z tego powodu. Wiele cierpienia. Na szczęście jest szansa się troszkę z tego uwolnić, jeżeli ktoś będzie wiedział, że ma ducha i że ma potrzeby z duchem związane. No dobrze, ale jakie są te potrzeby? Jaki jest potencjał osób mających ducha? Jakie są możliwości realizacji? Zobaczmy sobie. Po pierwsze, osoby, które mają samą duszę, nie mają tych potrzeb i potencjałów, co mają ludzie z duchem. Mogą mieć częściowo. Dlaczego? Dlatego, że wszystko pochodzi od Boga, wszystko pochodzi od energii boskiej i wszędzie jest jakiś tam rodzaj świadomości i jakiś stopień świadomości. To nie jest tak, że ludzie bez ducha, no to świadomości nie mają. Mają, tyle że nie jest to aż takie przemożne. Nie jest to aż takie przemożne. Jest to rzeczywiście jest spore, natomiast ludzie mający ducha mają pewne specyficzne, duże potrzeby z tego obszaru. No chociażby wziąć tutaj dary duchowe pod względem tego, tak? Jasnoczucie, jasnowidzenie. Co ciekawe, ludzie bez ducha też mają odczuwanie. Też mogą mieć jasnoczucie, ale co ciekawe, nie będą przykładali do tego dużego znaczenia. I tutaj jest różnica, że ci ludzie, tak samo jak zwierzęta też mogą mieć jasnowidzenie, jasnoczucie. Na przykład tam konie mogą się wstrzymać przed przejechaniem dajmy na to domu, w którym są jakieś dusze tam, dajmy na to czyśćcowe, tak? Przyszły do jakiegoś domu i koń tamtędy nie chce przejechać. I człowiek bez ducha też może mieć bardzo podobne sygnały z ciała, z odczuć, z emocji, tyle że on nie będzie
do tego przywiązywał roli. Nie będzie przywiązywał znaczenia. Kolejna sprawa. Dostrzeganie duchów, rozpoznawanie duchów. Dostrzeganie to znaczy, że mamy odczucie, czy widzenie, czy wizję, że coś tu jest, że tutaj, że ten obszar jest w jakiś sposób związany z jakimiś duszami, czy z jakimiś obciążeniami, czy człowiek, dajmy na to, ma krokodyla. Będę kichał chyba. Tak mi w nosie kręci. Innym darem duchowym jest rozpoznawanie duchów. Rozeznawanie, czy to jest jakaś istota duchowa, czy to jest inna. Tutaj jest na przykład pomocny kontakt z wyższymi jaźniami. Wielokrotnie mi wyższe jaźnie opowiadały, to za dużo powiedziane, nie są rozmowne wcale za bardzo, ale wskazówki jakieś dawały. Także mogłem po zastanowieniu się rozpoznawać jakieś tam obciążenia, duchy, dusze, coś tam. Kolejny dar duchowy. Wglądy duchowe. I to nie takie intuicyjne, ale prawdziwie duchowe, bo intuicyjne, zdaje mi się, to jest takie intuicyjne, wiecie, jak się mówi na przykład o jakimś oprogramowaniu. Wiesz, tutaj jest takie nieintuicyjne, bo tutaj trzeba w prawo myszą dać, a nie w lewo. Wydawałoby się, intuicja bardzo często jest bardzo prosta. To jest takie, wydawałoby mi się to i czy tamto. Tak? Miałem taką intuicję i się wyszłam za mąż za tego gościa, ale później bardzo żałowałam. No to co to jest? To nie jest coś wielkiego taka intuicja. Dopiero wgląd duchowy daje nam realne podstawy, pokazuje, kim jest ktoś, czym jest dane zjawisko, jakie są na przykład wibracyjne podstawy danego zjawiska, jakie są wibracyjne i obciążeniowe zależności w obrębie tego zjawiska i ludzi, którzy są z tym związani. I to osoby mające ducha to będą miały. I to nie będzie intuicja, że zdawało mi się, wiesz, że tą myszą tutaj trzeba było w lewo, miałem taką intuicję, a tutaj tak nieintuicyjnie zrobione jest, Takie nieintuicyjne to oprogramowanie. To sobie, rób sobie to nieintuicyjne czy intuicyjne. To ludzie mający samą duszę też mają intuicję. Zdawało mi się, że trzeba jechać w prawo. Pojechałam w prawo. No dobrze, pojechała. Dobrze, kolejna rzecz. Wgląd w kronikę Akaszy, czyli chociażby prekognicja, sny prekognicyjne, jakieś tam możliwości wskazywania, co będzie w tym roku, w następnym, co się w energiach światowych dzieje, gdzie jesteśmy, dokąd idziemy, co się zmieni. Takie możliwości. No i na koniec jeszcze warto powiedzieć, prowadzenie innych ludzi po ścieżce duchowej. Ja to w wahaniach radiestezyjnych wahadłem na strukturze czakr, to tam u mnie to wychodziło, że jest po prostu czakra ponad koroną się rozwija i że tam jest czakra ponad koroną i jak ona jest aktywna, to jest możliwość prowadzenia innych ludzi po ścieżce duchowej. Do tego trzeba ducha. Dobra, dalej. Cóż dalej z potencjałem osób mających ducha? Podstawowa sprawa, obudzenie się ducha, obudzenie się do życia duchowego. Duch może być u człowieka, ale może być uśpiony. Ten człowiek może przez wiele lat nie wiedzieć, że ma ducha, a później się tak trochę jedno oko otworzy, co to jest? Jestem w pracy, jestem w małżeństwie, coś tutaj, albo się nie ożeniłam, albo nie wyszłam za mąż, nie ożeniłem się, tak?
gdzie ja jestem. Ale może się obudzić ten człowiek do ducha, obudzić do życia duchowego. I to jest też cecha ludzi z duchem, bo osoby bez ducha, tylko mające duszę, nie obudzą się do życia duchowego. Mogą oczywiście odprawiać rytuały, mogą być religijne, mogą być zaangażowane religijnie, duchowo, jakoś ezoterycznie mogą być zaangażowane i tak dalej, i tak dalej. No mogą być. Natomiast mogą nie mieć ducha. Dalej. Obudzenie się świadomości na poziomie ducha. To, że ktoś jest obudzony duchowo, to jeszcze nie oznacza, że ma świadomość obudzoną, bo obudzona świadomość oznacza, że jest świadomy, co się z nim dzieje w obszarze duchowym. Nie tylko w obszarze zawodowym, związkowym, czy nie wiem, ma hobby i tam wie na przykład, nie wiem, buduje samoloty zdalnie sterowane, no i tam wie, jak to zrobić i jest świadomy, że jak zrobi tak, no to ten samolot poleci tak, jak zrobi inaczej. No to jest świadomość też, ale na poziomie materialnym. Chodzi o tutaj, że osoba z duchem ma możliwość obudzenia się świadomości w obszarze duchowości. W obszarze duchowości. Dlatego moja witryna się nazywa Świat Ducha. Dalej. Działania świadomej jaźni. Tutaj to ten duch, który się obudził i zaczyna być świadomy, no wielu tam autorów nazywa jaźnią. I ja tutaj też to nazywam jaźnią. To znaczy obudzony duch to jest jaźń. Tak. Niektórzy to mówią, jam jest coś, jam jest tamto. Ja to nazywam czasami, że to kłapanie jadaczką, tak, że można dużo mówić, o jam jest to, jam jest tamto, można wspaniałe afirmacje z jam jest mówić, natomiast chodzi o to, że to owo jam jest, to jest właśnie odwołanie się do aktywnego ducha, do obudzonego ducha, do aktywnej, świadomej jaźni. I wtedy, jeżeli ktoś działa na tym poziomie, to po prostu naturalnie to robi, naturalnie czuje się tym, że jestem tym. I nie musi sobie dodatkowo tam, to tak jak to jam jest i to jest tak jakby setka dla kurażu. Nie mogę tego zrobić bez napicia się, tak? Bez strzelenia sobie kieliszka wódki. No, niektórzy no, mogą potrzebować, może nawet te afirmacje jam jest, czy ta złota księga być może świetną inspiracją. Natomiast jeżeli ktoś nie ma ducha, to nawet jakby 10 tych złotych ksiąg przeczytał, to i tak mu wiele nie pomoże. No najwyżej, że po prostu będzie miał wiele tekstów, wiele wiedzy, ale posiadanie dużej wiedzy duchowej, ezoterycznej nie musi się równać posiadaniu ducha. To nie jest konieczne. To można być, dajmy na to, psychologiem znającym się na jakiejś tam dziedzinie, mającym dużo po prostu rozpoznania, dużo praktyki klinicznej i tak dalej, a można nie mieć ducha. I to nadal nic złego jakby, tak? Można nadal być psychologiem, wykonywać swoje zadanie i pięknie. Co dalej? Działania świadomej jaźni, jakie dalsze? Szersze i głębsze zrozumienie życia i ludzi. Chodzi tutaj o ten obszar, w którym żyjemy, który jest także duchowy. Także duchowy. I osoby z duchem mają potencjał, mają możliwość przeżywania codziennej duchowości.
mają potencjał tego, że na co dzień doznają przeżyć duchowych. I to nie jest, o wiesz, no ja na mszę poszedłem, jaka to wspaniała msza, takie przeżycie, a tutaj pojechałem tam gdzieś tam do jakiegoś guru, do jakiegoś ashramu, takie przeżycie, ojejku, jej. No fajnie, super, no to okej, no tam była jakaś aura, jakieś wymodlone miejsce, jakiś guru mądry był i tak dalej. Natomiast osoby mające ducha, jeżeli są obudzone, to same mają właśnie takie szersze i głębsze zrozumienie duchowe życia, ludzi, zależności i tak dalej w świecie duchowym na co dzień. Nikogo nie muszą pytać, nikogo nie muszą, jak to mówi, duch sam ich uczy. Tak? Oni po prostu mają refleksyjność. Refleksyjność w tym obszarze. Dobrze. Co tutaj? Ograniczenie wielu wniosków do siebie i podobnych osób. Nawet nie pamiętam, o co chodzi. Działania świadomej jaźni. Ograniczenie wielu wniosków. Ja to chyba nie ograniczenie. Może być tak, że może tak być, że osoba, która jest duchowo obudzona i ma ducha, to ona już nie będzie wszystkich ludzi obdarzać wyobrażeniem, że wszyscy tak mają. Bo nie wszyscy tak mają. Tylko niektórzy ludzie tak mają, a bardzo wiele ludzi tak nie ma. I wtedy mogę spotykać się z tym kolegą, z tamtym przyjacielem, z tą znajomą, dlatego że mamy podobnie. To coś. Ludzie, dajmy na to, bez ducha mogą kibicować tej samej drużynie. Tak? I się dlatego będą dobrze rozumieć. A ci z duchem będą się dobrze rozumieć, bo mają ducha. I będą wiedzieć, że nie jest racjonalne wymaganie od innych, żeby mieli podobne przeżycia, podobne wnioski, podobne zrozumienie świata, tak jak oni. Kolejna sprawa. Osoba, która ma ducha i ma obudzonego, świadomego ducha, czyli świadomą jaźń, będzie potrafić w łatwy sposób wykorzystywać nauki osób obudzonych duchowo. Bo będzie wiedzieć, będzie po prostu spostrzegać, że tam się światełko świeci w tej nauce. To jest po prostu coś. Tak jak właśnie rozważanie nauk Jezusa. Przykładowo, prawda? Że też, no ja też, kiedy ja poszedłem do zboru w 1988 roku, poszedłem do zboru zielonoświątkowego, czy takiego bezdenominacyjnego i tam zacząłem się uczyć różnych właśnie rzeczy z Nowego Testamentu, z Biblii ogólnie i to właśnie było tak, że jednak tam dosyć sporo ludzi właśnie miało ducha i było otwartych na to, jakie są przesłania w Biblii duchowe. Dobra. No i wykorzystanie nauk osób obudzonych duchowo. Ale duch jest też, jakby to powiedzieć, no twórczy. Też my sami też możemy coś odkrywać, też coś możemy zaprezentować innym, pokazać. Poza tym, mając kontakt z wyższymi jaźniami, możemy dostać
inspirację i czerpać z inspiracji od wyższych jaźni. Bardzo wiele książek jest natchnionych, acz niekoniecznie z czystej strony. Niekiedy książki są natchnione ze strony ciemnej, także no, warto wiedzieć, co po prostu się bierze do rąk i komu to służy i kto za tym stoi i takie rzeczy. No i co? I tak jak Jezus mówił, że żyjemy w tym świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Także osoby, zwłaszcza ludzie mający duszę z linii ewolucyjnej, są przekonani, że ten świat jest ich światem i że to jest ich życie i na ich własnej ziemi. Bardzo śmiesznym przykładem tego są kolarze. Jakbyście pooglądali sobie filmy, które robią kolarze, którzy jeżdżą na rowerach, to tam jest bardzo duże poczucie, że on ma prawo. On ma prawo do tego i to jest takie przypisanie sobie prawa, uprawomocnienie się samodzielne. Ja tutaj mam do tego prawo i będzie się wściekał, będzie się gniewał, awanturował, będzie tam robił różne rzeczy, bo to jest jego ziemia, to jest jego prawo, że on tutaj ma prawo jechać po tej drodze, a że się wystawia na przykład na niebezpieczeństwo, no to już nie jest jego odpowiedzialność, tak? Już nawet to, że ktoś go samochodem może skosić i tamten kolarz może wylądować na cmentarzu. To już jest nawet mniejsze od tego poczucia uprawomocnienia, że on ma prawo. Ludzie z linii ewolucyjnej właśnie mówią, mają takie przekonanie w duszy swojej, która pochodzi z linii ewolucyjnej, że to jest moja ziemia, tutaj jest mój dom, to jest moje miejsce. Tak? A bardzo często ludzie, którzy nie mają duszy z linii ewolucyjnej, no są takie osoby, tam gdzieś piszę też na witrynie o takich ludziach, to ci ludzie mają trudności z przyznaniem, że tutaj to jest coś dla nich, że tutaj mam mieszkać w tym środowisku, to tam się wydaje takie obce, takie nieprzyjazne, nieżyciowe. Mam trudności z komfortem w tym środowisku, ze znalezieniem komfortu dla siebie, tak. Jak taki ktoś słyszy, no wyjdź poza swój obszar komfortu, no to się pojawia myśl, ale zaraz, czy ja w ogóle kiedykolwiek byłem w tym obszarze komfortu, bo ja się tutaj tak niekomfortowo czuję. Jeszcze ten gościu, jakiś idiota mi mówi, że mam wyjść poza swoją sferę komfortu, to co? To ja już w ogóle nie będę mógł w ogóle przeżyć. O co chodzi, nie? Ja mówię wam odwrotnie, tam ostatnio taki artykuł napisałem. Znajdź swój obszar komfortu, znajdź to, co umiesz robić, także samo jak masz ducha, tym bardziej. Znajdź swoje możliwości, swoje potencjały, to, co ci łatwo przychodzi, odnajdź. Zobacz sobie, uświadom sobie, co ci dobrze przychodzi, bo to często trzeba to pielęgnować, bo to u ludzi bez ducha, którzy mają ducha, to nie jest takie oczywiste, co im dobrze wychodzi. Trudności są z przystosowaniem się do życia. Także tak radzę w tym artykule, odnajdź swój obszar, w którym się dobrze czujesz i powoli go powiększaj. Powoli go powiększaj. Nie wyjdź poza obszar komfortu. To nie jest dobre dla ludzi z duchem.
powoli powiększaj obszar swojego komfortu. Bo i tak masz zwykle najczęściej kłopoty z tym komfortem. Także szanuj, doceniaj, chroń, pielęgnuj siebie, swój komfort. Doceń. Tutaj właśnie mamy duży kłopot z tym, że ludzie mający ducha są niedoceniani, a powinni być właśnie bardzo doceniani. Tutaj aż mi się ciśnie na wspomnienie to, jak bardzo osoby duchowe są w Indiach doceniani od wielu, wielu setek lat. Tak? Jak ktoś się tam śmiał, że w Indiach to wystarczy sobie siąść pod drzewem i medytować, to zaraz go ludzie po prostu docenią, zaraz będą się schodzić pielgrzymki, zaraz mu będą dawać jakieś podarunki, że w ogóle, że to jest jakaś wartościowa wielka osoba, że on tak medytuje i tak dalej. Tak? To jeszcze troszeczkę tam jest to obecne. Jeszcze troszeczkę. To są dawne bardzo tradycje właśnie docenienia osób duchowych. I życzę wam, żebyście byli tak doceniani, żebyście docenili siebie, żebyście rozpoznali, jeżeli masz ducha, żebyś się rozpoznał, czy rozpoznała, że masz ducha i zobaczyła, co to znaczy, że mam ducha. Tutaj powyżej właśnie opowiadam o tym, co to znaczy, że mam ducha i docenić to, docenić siebie, niezależnie od tego, że świat was może nie docenić. Jezus jawnie o tym mówił i to dlatego cenię te nauki Jezusa. Niektórzy mówią, że Jezus nie istniał. Nawet jeżeli był fikcyjną figurą fikcyjnego nauczyciela duchowego, dla którego nauki były ważniejsze niż on sam. Tak? Nawet te nauki, niektóre z nich są naprawdę wartościowe. No nic, tyle. Zapraszam w takim razie na witrynę Świat Ducha. Jeżeli chcecie sobie tutaj coś kliknąć jeszcze, to sobie klikajcie, bo to youtuberzy lubią klikać. No i mam nadzieję, że ten filmik jakoś wam powiedział o tym, że Jezus wiedział o ludziach bez ducha i wiedział też o ludziach z duchem. No i mam nadzieję, że uruchomiły się wam uszy ku słuchaniu i pozdrawiam. Cześć.